Ładnie się już oponki okleiły, już nie ma nic bieżnika. Podobno czekamy na pług, aż przyjedzie i odśnieży nam drogę do lasu. Muszę czekać na wsparcie techniczne, czekam na mechanika. Zobaczcie, co mi się przytrafi. Ale dzisiaj odkryłem coś nowego w Mercedesie i zauważam bardzo duży plus tych kamer. O matko boska, co mu się to wydarzyło? Maszyna zdechła. Idziemy przygotować naczepę do tego załadunku. Nie chcę popełnić tego błędu, co przy pierwszym załadunku. Cześć, witajcie, zaczynamy nowy odcinek, poniedziałek 12 stycznia. Ja już się przepakowałem, Mercedes też odpalony, pomału się grzeje. Troszeczkę nam śniegu nasypało przez weekend, potem zmierzymy na naczepie, ile tego centymetrów wyszło. Parking też cały zasypany. Nie chciało mi się w sobotę tam wieczorem do góry podjeżdżać. Owoc sobie tam podjechał, zostawił tam auto i to był bardzo, bardzo dobry ruch. Bo zanim nam tu drogę dojazdową pod górkę do Wagi odśnieżą, to on się już na dawno zdąży załadować. Dobra, odstawiam osobówkę na parking, idziemy pozamiatać naczepę i zmierzyć, ile tego centymetrów od soboty nam tutaj spadło. O, taka dziwna sytuacja. Tu środkiem mi wywiało. Tutaj jest nawiane pod boki, pod burty. No to jeszcze raz to zmierzymy. 25 cm nawiane pod burtami, a tutaj 0. No to trzeba iść po miotełkę i działamy. No i jest bohaterka. O, tutaj pod tą burtą lewą jest dużo więcej tego śniegu. Oj, to będzie bardzo syzyfowa praca, bo ślizgam się, nie jestem w stanie upchać tej miotły. Daniel, nie narzekaj. Sam powiedziałeś, że pasuje 5 do 7 kg z siebie zrzucić. To działaj i nie marudź. Ale buksuje. Łańcuchy by się przydały na nogi. Spróbujemy metody zamiatania, a nie przepychania tego śniegu. Na szczęście nie jest ciężki ten śnieg. Taki fajny, lekki puszek. Przynajmniej takie odśnieżanie naczepy w środku ma ten plus, że nie muszę w tym momencie chodzić po dachu. Chociaż w zeszłym tygodniu badania wysokościowe na prasę powyżej 3 metrów zrobiłem. No i zrobione. Powiedziałbym wręcz, że aż za porządnie to ogarnąłem. No i taka kupeczka się tego nazbierała. Chłopcy nam tu już z wagą walczą, odśnieżają. Dobra, robimy kontrolę jakości u owoca. Zobaczymy, ile owocowi śniegu nasypało przez weekend. Stał w innym miejscu. Ciekawe, czy jemu też tak fajnie wywiało. Nie. On ma dużo mniej i bardziej równomiernie. Tu była mniejsza zadyma śnieżna, albo po prostu bardziej wiatr wiał i wywiał mu ten śnieg. Jak to dobrze i miło sobie popatrzeć, jak ludzie ciężko pracują. Troszeczkę owoc buksuje. Pchaj! Oj, przydałyby się łańcuszki na buty. To owoc niech sobie tutaj zamiata. Czekamy na dyspozycję, czekamy aż się plac odśnieży, czekamy aż się waga odśnieży i zobaczymy, co będziemy robić. Dochodzi pomału godzina 10. Dostaliśmy cynk, że mamy jechać do tego lasu pod ten rębak. Rębak prawdopodobnie już tam dojechał, więc chyba stwierdzili, że są warunki do tego, żebyśmy tam dzisiaj popracowali. To pomalutku jedziemy. Zostałem wysłany dzisiaj za lidera, choć wcale nie byłem pierwszy w kolejce. Mam przecierać szlaki. Zostałem po prostu rzucony do torowania drogi. Zobaczymy na miejscu, jakie tam warunki panują. Może jeszcze po drodze zadzwonimy. Może jeszcze po drodze zadzwonimy do operatora, który tym rębakiem pojechał. Just pretend.
Za niedługo wyjedziemy z Bukowna, a wyjedziemy z powiatu olkuskiego. Jedziemy w Trzebinie. Zawsze mniej więcej od tej Trzebini ta droga to dużo lepiej wyglądała. Tam gdzieś na Trzebini chyba więcej pieniążków mają na utrzymywanie dróg, a z reguły co zimę wygląda tutaj po tej stronie tak samo. I wjeżdżamy do Trzebini. Tutaj było miejsce, w którym zawraca pług. I tu widać, że tu jest zdecydowanie bardziej posolone. Ale takie błoto pośniegowe się zrobiło, to nawet nie wiem, czy po tym ujeżdżonym śniegu się nie jechało lepiej niż tutaj. Tragedii nie ma. Dojechałem, rębak stoi pod górkę, tylko że po lewej stronie się ustawił. Ja już tam pod górkę nie będę się zatrzymywał, bo się boję, że nie wystartuję pod górę. Tam już chłopaki na skrzyżowaniu wjeżdżają. Myślę, że jest na tyle miejsca, że we dwójkę się ustawią, tylko że jedzie więcej samochodów. I tak chyba trzeba będzie podciągnąć. Dobra, idę się tam do przodu rozejrzeć, jak to tam wygląda. Jechaliśmy. Na razie stoimy w trójkę, tam chyba jeszcze 2 auta wejdą za nami. Ładnie się już oponki okleiły, już nie ma nic bieżnika. Podobno czekamy na pług, aż przyjedzie i odśnieży nam drogę do lasu. Spróbujemy jeszcze troszeczkę podciągnąć do przodu. No to tyle. Troszeczkę podciągnęliśmy pod tą górkę. Nie chcę już tak bardzo ostro startować pod górę. Trochę więcej miejsca się zrobiło. Trochę więcej miejsca się tam zrobiło na tym zakręcie, bo tam owoc stoi jako ostatni. Przejeżdżała tu przed chwilą naczepa i dosyć wąsko było, bo już ta naczepa spadła z drogi. No i tak wygląda plac, na który musimy wjechać z głównej drogi. Jest około 10 cm śniegu. Może na rozpędzie udałoby się tu w miejscu zawrócić, ale nie jestem tego do końca pewien. Jedzie już pomału koparka, chwyci w kleszcze kawałek drewna. Spróbuję tutaj tym kawałkiem drewna trochę tutaj odśnieżyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu jest niby takie miejsce, ale tu jest za duży dołek. Tu się nie ma za bardzo jak zawrócić, bo tam by wjechał przodem, ale tu na tym przełamaniu na pewno się zabuksuje. Dobra, jedzie kopareczka, będziemy działać. Czyli ta kopareczka to jest ten pług, na który czekaliśmy. Dobra, to idę po samochód. Najpierw spróbujemy bez łańcuchów wjechać. Tutaj też jest delikatnie pod górkę. Tam już tą koparką kończę odśnieżać i będziemy próbować podjechać. Nie, my tu po zrębkę do lasu. Okej. Czekam jeszcze na informację, spróbuję tam jednak podjeżdżać bez tych łańcuchów. Tak właśnie wygląda przejazd obok nas. No pomału te auta obok nas przejeżdżają. No to trochę się tam rozjeździło, to jest już na tyle szeroko. Zresztą oni tu ładowani podjeżdżają pod górkę, to mają łatwiej. To zmiana decyzji, jednak rębak będzie wjeżdżał jako pierwszy. Idziemy zobaczyć, niech on sobie powietrza nabije. On tu ma takie ładne gumki Apollo. Może i da radę. Także zobaczymy, jak jemu to pójdzie. I ja będę wjeżdżał jako drugi. Tak wygląda droga wjazdowa. Trochę to koparką tutaj przegarnął. Zobaczymy, czy opona da radę się w to wgryźć. Czekamy, aż rębak nabije powietrze i będzie wjeżdżał. Porami, ale poszedł. Gonimy marudę. Dobra, to nie ta kondycja, nie te lata. Dobra, niech on sobie wjedzie do lasu, bo tu widzę, że wywrotka za mną jedzie. Dobra, rębakiem podjechał pod sam koniec depału, to będziemy zawracać. Nawet się to udało bez problemu wjechać, zobaczymy, jak mi to pójdzie. To teraz ja próbuję.
Pięknie, pięknie mi to owocu zrobił. Patrzcie, nadaje się na policjanta, nie? Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Dobra, udało się wjechać bez problemu, fajnie, strach ma wielkie oczy. Dobrze, że ten śnieg jest taki zmrożony, a nie ma takiej ciapy od wilży. Poszło bez problemu. Teraz będzie się rozkładał rębak i zaczynamy działać. No to rębak już jest rozłożony, taśma włączona. Trochę jeszcze tą taśmę trzeba będzie pochylić nad naczepą i zastanawiamy się, jak daleko ta zrębka da radę dolecieć. Czy jak zwiększą prędkość taśmy, to czy doleci do końca naczepy. Dobra, lecą pierwsi. Zmiana perspektywy, pociągnąłem ścianę mniej więcej za belkę, bo dalej się nie da, bo to już kubka zrębki leci. Bo to już kubka zrębki leży i zobaczymy, dokąd teraz ta zrębka doleci. No i zaczęła się usypywać górka, za chwilę będę wciągał podłogę za pomocą pilota, czyli idealnie, optymalnie jest, jak ścianę się ułoży równo na wysokości belki i wtedy będziemy podciągać ten towar do przodu. No to załadowane, wracam sobie już pomału, już sobie troszeczkę odsapnąłem. Jakoś dziwnie zmęczony jestem po tym załadunku. Bardzo ciężko było rozgarnąć tą ostatnią komorę, była bardzo zbita ta zrębka. A i tak, nawet jak sypaliśmy z taką dużą górką, że się to wysypywało poza burty, to i tak podciągając ten towar do przodu ścianą, to ten towar się osuwał i o tą belkę, przed którą się sypał ten towar, ta zrębka, to ta zrębka, ta belka działała jak pług i tak naprawdę ściągała sobie tą zrębkę do tyłu, także równała tą naczepę na gotowo. Ostatnią komorę trzeba było tylko rozgarnąć i przerzucić nadmiar tam na środkową komorę. Ponad godzinę czasu schodzi się na jeden samochód. Jak wyjeżdżałem, to tam było 6 samochodów w kolejce. Wątpię, żebym się tu dzisiaj wrócił, bo 6 godzin razy ponad godzinkę, była 13 jak wyjeżdżałem. Myślę, że ta kolejka to dopiero po godzinie 20 się skończy, a i tak myślę, że jeszcze operator będzie chciał mieć jakąś przerwę na jakąś ciepłą kawę czy na ciepły posiłek, nie? Także tak sobie to wygląda na tą chwilę. Jutro tutaj na pewno wrócimy. Plan był taki, że to w poniedziałek, we wtorek zrąbiemy, ale ja myślę, że tu mamy roboty co najmniej do czwartku, jak nie do piątku. No i nic, wracam na plac, zobaczymy, co będę robił potem. Jechałem na plac, załadowałem się na tychy, muszę czekać na wsparcie techniczne, czekam na mechanika. Zobaczcie, co mi się przytrafiło. Teraz ją wsadziłem przy załadunku tak na sztywno, ale jak przyjechałem, to w ten sposób ciągnąłem tablicę rejestracyjną, bo tutaj jest nit i ten nit tu wyrobił już otwór w tej tablicy i ona spadła. O, właśnie podjechał serwis. Przyjechałem na tychy, jestem czwarty w kolejce. Dzisiaj na obiad o kolację kapuśniaczek. No to cześć, witam we wtorek. Na dzisiaj byłem jako pierwszy do załadunku, więc miałem lekką presję, żeby się nie spóźnić na godzinę 7 do pracy. Jest 7:15, a to zakład dalej śpi, nie ma nikogo. Wczoraj było sporo paniki w tym lesie, zakładać, nie zakładać, łańcuchy wjadę, nie wjadę. A tak naprawdę to dopiero na dzisiaj przyszły ostrzeżenia o intensywnych opadach śniegu, przyszły alerty. Więc to dopiero dzisiaj może być za mało.
Na dzień dobry zaczynamy od ciepłowni w Tychach, a potem pojedziemy pod Rębach do tego lasu. A przy okazji to przypomniało mi się jeszcze, że kiedyś tam przed zimą, jak przeglądałem te chińskie aplikacje zakupowe, kupiłem sobie wyposażenie na zimę, więc dzisiaj o nim sobie przypomniałem, już Wam pokazuję. Tada! To jest chyba pod kask narciarski, taka kominiara. I tak jak myślałem, to jest niby taki airflow, to miało oddychać, ale guzik, prawda, całe okulary mi parują, więc one na mrozie mi zamarzną i będę sobie musiał chyba jeszcze skrobaczkę do okularów przynieść. Okazało się, że chłopcy już byli w pracy, przygotowywali maszyny do pracy, a nasz kolega z koparki miał wczoraj wolne, więc musiał sobie posprawdzać wszystkie płyny ustrojowe, podolewać. Ładujemy się. Strasznie zimowa atmosfera nam się tutaj zrobiła. Dosyć intensywnie ten śnieg pada. Owoc jadąc teraz do pracy sprawdził nasze dwie drogi wyjazdowe, żeby się dostać na główną drogę. Obydwie nie wyglądają za ciekawie, więc sobie muszę podjąć jakąś decyzję, którędy będziemy wyjeżdżać. To podjąłem taką decyzję, że jadę tą drogą, gdzie jest poprowadzony szlak komunikacji publicznej, bo tam po tym ślimaku do góry się pewnie nie wdrapię. Już wczoraj znowu tam stanąłem pod górkę do zera, ale udało się wydrapać do góry. Także zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądać. Tutaj ta droga też może być na chwilę obecną mniej intensywnie solona, bo dojazd do terminali jest poprowadzony od drugiej strony. Z tej strony tu jest 7 ton teraz. Tutaj mamy takie pozwolenia na przejazd tą drogą do terminala. No ale generalnie cały tranzyt jest poprowadzony dookoła, więc troszeczkę ta droga może być bardziej zaniedbana. Fajnie, bo ładowałem się koparką. Koparką mógł mi nasypać fajnie towar tam, gdzie poprosiłem, między belki. Dogniótł mi ten towar. Mam sypnięte trochę więcej na oś ciągnącą. To ty tutaj lecisz? Dobra, tutaj do świateł też nie podjedziemy, też jest zablokowane, też tutaj chłopaki nie potrafią A ja podjechać. posypać, no kiedy to zobaczymy. Tu chłopaki też nie potrafią podjechać pod górkę do świateł. Dobra, odpoczywamy. Zaparkowałem sobie trochę dalej od tych aut przede mną, zrobiłem sobie odstęp, bo akurat tak lekko z górki stoję, to fajnie wystartuje, ale nie wiem, czy i tak nie będziemy czekać na solniczkę. Dobra, włączyłem blokadę mostu, wyłączyłem mu kontrolę trakcji, podniosłem sobie jeszcze ośkę, w naczepie dociążyłem ten przód, udało się pod tą górkę wystartować z tych świateł, ale już było za dużo emocji, nawet kamery nie zdążyłem włączyć. Pomalutku zaczynam się uczyć tego Mercedesa. Mercedes z Volvem nigdy nie będzie i trzeba się z tym pogodzić. Do zimowych warunków jest zdecydowanie dużo gorszym, słabszym samochodem niż Volvo. Całkowicie inaczej elektronika tu działa. Już nie wspomnę o tym retarderze, którego nie da się wyłączyć i ten hamulec silnikowy przy każdym dotknięciu hamulca działa. W Volvie się to dało wyłączyć, tutaj niestety nie. Także każde dotknięcie hamulca i już się załącza hamulec silnikowy, już się człowiek zastanawia, co się tam pod kołami będzie działo. Tutaj już ta droga wygląda dużo lepiej niż ta boczna od Sławkowa, tylko że tutaj znowu pode mną są płyty betonowe, a płyty betonowe też jak przymarzną to są śliskie. No, dawaj zielone, dawaj. Tutaj na 9.4 też mamy taki fantastyczny dołek ze światłami dla pieszych i jeszcze betonem wylany jest ten dół. Także tu jak będzie chciał ktoś sobie przejść przez przejście dla pieszych, to cała 9.4 stanie. Też nie ma dramatu. Jak mi się nie trafi ktoś, to tam na górze, na szczycie stanie do zera, włączając się do ruchu, to powinno być ok.
Doturlałem się na te tychy. Godzina 21 jazdy, 50 km. 40 minut z reguły, 45 jak są korki. Zazwyczaj się tu jedzie. Ale dzisiaj odkryłem coś nowego w Mercedesie i zauważam bardzo duży plus tych kamer. Tu się muszę troszeczkę wychylić, żeby pokazać, o co chodzi. Nie ma lusterka, więc jak się chycę mocno kierownicy, to nawet na światłach jestem w stanie sobie wytrzepać wycieraczki. Więc to jest drugi plus na liście kamer zamiast lusterek, bo ten pierwszy to był taki, że wystarczy palcem przetrzeć kamerę i lusterka umyte. Tychy rozładowane. Myślałem, że pojadę pod Rębak do tego lasu, ale się okazało, że tam jakaś awaria jest. Mechanicy już tam pojechali to ogarnąć. Jakaś kolejka samochodów już tam stoi. Myślałem, że sobie spokojnie w tym lesie w kolejce postoję, a okazało się, że jadę do Żabnicy. Już tutaj po strefie przemysłowej w Tychach mam problem się uciągnąć na pusto, jednak na pełno to się elegancko jechało. Także chyba czeka mnie długi dzień. 3 godziny 8 minut jazdy mi zostało. Na placu w środku zrobiłem 15. Zobaczymy, czy te 3 godziny wystarczą na te 90 km. Śnieg już przestał tak intensywnie sypać, to mam nadzieję, że ogarną te główne drogi bynajmniej, ale tam od Węgierskiej Górki do Żabnicy to mogę mieć wesoły podjazd dzisiaj. Coś się tu już nawywijało, ale chyba dosyć dawno, bo będę na zdjęciu policyjnym. Będę w aktach, już mam założoną kartotekę. Chyba dość dawno się już nawywijało, bo już taki obsypany śniegiem dookoła jest. No to jestem na rondzie w Węgierskiej Górce, będę podjeżdżał pomalutku w stronę tej Żabnicy. Cały czas się waham, zastanawiam, czy zakładać już tutaj na dole te łańcuchy, czy próbować podjeżdżać. Tutaj generalnie mamy plac taki na dole, że mógłbym sobie na spokojnie te łańcuchy założyć i spokojnie chyba wjechać na górę te 5 km. A z drugiej strony nie do końca mi się chce i zawsze jest ta nadzieja, a nuż się uda, a może wyjdzie, nie? Tylko że potem jak stanę, to będę miał problem, bo ta droga jest dosyć wąska, żeby te łańcuchy założyć i się będę bał, że ktoś mnie gdzieś tam rozjedzie, potrąci. A z drugiej strony pewnie będzie jakaś kurde zaspa po prawej stronie i będę się musiał odkopać, żeby te łańcuchy założyć. No i to takie właśnie życiowe dylematy w zimie. No dobra, tu na razie ruszyłem bez problemów, przerzuciłem się już na manuala. Wystartowałem normalnie. Ciekawy jestem, jak to pójdzie. Dobra, jakby była cała droga tak jak tutaj, to próbuję podjeżdżać. Zresztą tu widzę, że nie wiem, czy przy wjeździe na ten plac to bym się nie zakopał. Dobra, na razie całkiem fajnie idzie. Mam wrażenie, że tutaj nikt nie wpadł na genialny pomysł, żeby posolić to. Więc ten śnieg jest tylko tak fajnie rozjeżdżony i przez to ma taką lepszą przyczepność niż takie błoto pośniegowe. Dobra, na razie idzie na razie wydaje mi się, że było więcej niepotrzebnej paniki niż to warte, no ale wjedźmy na plac, a potem będziemy oceniać. Kurde, widzę, że solówka jakaś idzie z góry. O, pięknie. Pozamiatane. Dobra, prześliznął się obok lusterka. Dobra. Nie jest najgorsza ta przyczepność. Nawet się zbiera to auto, jest w porządku. Ta droga tutaj też, zakręt za zakrętem. Ci ludzie nie mają którędy chodzić, chodzą po drodze. Oj, masakra, masakra. Jeszcze jakaś solóweczka się trafiła, ale to już mam z górki, z wiaduktu, to jest spoko. On tutaj zawracać chciał. Na to nie byłem przygotowany.
sobie już tutaj pójdę po parkingu pod kościołem. Uwaga, remont dachu. No to żebym im tego dachu nie tyrpnął tą naczepą, bo się cały posypie. No i tak wygląda wjazd na tartak. Tu już jest grubo śniegu. Ciągniemy na lewą stronę na ten kurde murek. To chyba bardziej na osobówki jest wyjeżdżone, nie wiem. Szarpie mi tą kierownicą. Dobra. Dobra, wjeżdżam na tartak. Coś się tu próbuje ogarnąć. No i dobra, teraz się tutaj będę musiał w prawo wyciągnąć pod tamten garaż z takimi małymi brązowymi drzwiami. I tutaj cofamy w dół. Tam widzę, że za mostkiem jest już fajnie zasypane solą, tylko kwestia, żeby się na tym moście złamać na raz, żeby nie musieć poprawiać i podciągać do góry. Dobra, próbuję sobie tam cofać pomalutku. Godzinę 25 jechałem z elektrowni Stychów. Szybciej niż kurde na same Tychy. Od Bielska już droga była fajna, czarna, mokra. Tutaj w górach jedynie, jak widzieliście, jest trochę przypruszone. Nie chcę za głęboko wjeżdżać pod ten garaż, żeby mieć jeszcze opcję, żeby sobie w razie czego podciągać do przodu. Kurczę, fajnie zmrożony jest ten śnieg. W ogóle mi to auto nie buksuje na razie. Dobra, z prawej strony muszę uważać na ich plandekę. Muszę się jakoś prostować pomału. Oczywiście nic się nie zmieniło, dalej tym kamerą nie wierzę. Jak sobie człowiek nie wystawi głowy przez okno, to guzik w tym będzie widział. Kurde, może bym sobie ośkę jeszcze podniósł, żeby się ta naczepa szybciej złamała. Szybko, szybko, szybko i pierdziele, to menu jest tak nieintuicyjne dla mnie dalej, że głowa mała. I teraz zamiast patrzeć jak cofam, to się patrzę po głupim komputerze. Oj, rany. Już bardziej się nie mogę przyłamać, bo już rogiem naczepy idę przy barierce od mostku. Dobra, mostek się skończył. Nie mam się gdzie wyprostować jeszcze. Defix. Teraz może coś z tego wyjdzie. Może coś z tego wyjdzie. Muszę się wyprostować, bo nie widzę jak daleko mam do bandy z prawej strony ciągnika. Dobra. Muszę wyjść, zobaczyć co z prawej strony słychać. Wezmę kamerę, to zobaczymy razem. Dobra, na spokojnie, tu mam jeszcze szeroko. Niecałe pół metra, cofamy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Kabina po jakichś gałęziach jedzie. No i tyle. Jeszcze by pasowało konia przyłamać, żeby tu miał naprzód więcej miejsca. I tyle. Kurde, nie widzę tego drzewa tam z tyłu. Dobra. Gotowe. Kurde, 5 z plusem.
Jednak zacofanie piątka, ale bez plusa, bo zostawiłem tu pół metra luzu, a jeszcze jakbym 20-30 cm się bardziej przytulił do desek, to operator miałby większe pole do manewru. Jak już widzieliście pewnie niejednokrotnie tutaj na tartaku, operator musi się na 3-4 razy wykręcać, obracać wokół własnej osi, żeby w ogóle załadować ten towar, bo jest malutko miejsca, także spokojnie, godzina z głowy, idę sobie przygotować śniadanie. Załadowane. O matko boska, co mu się to wydarzyło? Maszyna zdechła. Przejaja. Pierwszy raz w życiu mi automat zgasł. Jedziemy. Dobra. A jeszcze te pasy śmieszne. Już. Dobra, plan jest taki, wyjechać bezkolizyjnie i nie ściągnąć nikomu płotu. Jeszcze tylko tutaj w lewo, wolne, z prawej wolne. Musi być wolne. Dobra, jesteśmy uratowani. Udało się fajnie, spokojnie do S1 dojechać. S1 czarna, mokra. No, miejmy nadzieję, że ten poranny atak zimy mamy już za sobą. Jutro ma przyjść odwilż i że będzie już tylko lepiej. No to kończymy pracę na dzień dzisiejszy. Dochodzi godzina 16, nie ma więcej zajęć na dzisiaj. Całkiem fajnie, sympatycznie ten dzień się dzisiaj poukładał. Więcej było panikowania niż to było warte, bo tak naprawdę całkiem fajnie. Może wieczorem przyjdą jakieś dyspozycje na jutro, a jak nie, to będziemy się dowiadywać jutro. Do jutra, hej! Dzień dobry, zaczynamy w środę. Wczoraj wieczorem przyjechał Łukasz, chciał się tu obrócić. Połamało go tu. Czekał sobie do godziny 7, zawezwał sobie ładowarkę, przegarnie mu tu plac przed Pyszczkiem i będzie sobie jakoś tam radził. A my na razie czekamy na dyspozycję, czekamy na SMS-a, co mamy dalej robić. Dostaliśmy SMS-y, 7:10, jedziemy do lasu pod Rębak. Owocówka jedzie za mną, pewnie całe stado za chwilę ruszy. Zobaczymy, jak się po drodze kolejka wyklaruje i kto jaką sobie tam drogę dojazdu wymyśli. No to lecimy. Niecałe 40 km mamy z bazy, jak sobie polecimy na skróty od Bukowna na Trzebinie przez las. Ta droga tam zapewne nie będzie wyglądać za ciekawie. Główna 9.4 czarna, mokra. Tu już taka ciapka, a w lesie pewnie będzie troszeczkę słabiej pomiędzy tymi powiatami. Ale piękne niebo się robi tam. Ale piękne niebo się tam robi nad Krakowem. No i właśnie to, czego nie lubię, taka ciapa chlapa się robi na drodze i na tym to auto mi się dość mocno ślizga, nie chce się na tym rozpędzać. Bo już lepsze warunki były na ujeżdżonym śniegu wczoraj. -1 stopień, nie pada śnieg, może jakoś posprzątają tą drogę. No właśnie. Już mi dupką zamiotło w tym zakręcie. Chyba sobie ściągam naczepą ten śnieżek z gałęzi, co? Za nisko te drzewa wiszą. Troszkę tak, ale bardziej jeszcze tak jak tutaj przy gałązce, nawet nie tyle naczepą, co bardziej pod muchem, jak przyjechał pod tym. Tam 1 czy 2, tak, to już zaraz dałem bardziej do środka, bo widziałem, ale tak delikatnie, naprawdę delikatnie, takie w sumie muśnięcie tylko i wyłącznie.
No i pasuje. Tutaj w poniedziałek też było dosyć śnieżnie na tym odcinku drogi, a już jest czarno-mokro. Także fajnie. Lecimy. No i leci nam jakiś autobus, a tu jest dość wąsko odśnieżone. No, wczoraj jak wracałem, co się z nim mijałem. A to wy się już znacie. Dokładnie. Wy się już znacie, to wy już wiecie, że możecie sobie zaufać. A nie wiem, czy aż tak blisko się znamy. Dojeżdżamy na miejsce, aż żal tu stanąć przed tą górką, a nie wiemy, co się dzieje na placu, bo nam operator nie odbiera telefonu. Po drodze mało nagrywałem, bo już jest ładnie wszystko odśnieżone. A chyba jeszcze troszkę wyżej Ja stanę. nie wiem, czy to nie jest gorzej niż było teraz. Przyjechaliśmy, sytuacja wygląda w ten sposób. Dzisiaj ładujemy się z boku naczepy. Widzę, że jakaś akcja tu już holowania musiała być, bo Iweko ma wkręcony zaczep. Iwonka już potrzebowała pomocy. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Przed chwilą miałem zaszczyt podjeżdżać tym sprzętem. Normalnie jakby się człowiek cofnął w czasie. Patrzcie na ten sprzęt. W manualu na tarczki. Ten samochód to jest legenda, to jest prawdziwy wehikuł czasu. Okazuje się, że tylko ten samochód będzie ładowany w taki sposób, bo nie ma na tyle miejsca, żeby się ustawić rębakiem, żebyśmy się tak ładowali, bo rębakiem trzeba podjechać do przodu. Nie ma się tu już gdzie wyprostować. Iweko załadowane, tutaj spod rębaka została taka kupa z rębki, to chyba musi koparką tutaj rozrzucić. No, tą kubkę musi chyba koparką rozrzucić, bo przez to nie przeskoczymy. Znowu operator wziął kłodę, przegarnął tą zrębkę, wysprzątał tam, Iweko już wyjechało. Owoc wjeżdża jako pierwszy, ja wjeżdżam od razu za nim jako drugi i będziemy się tam jakoś zawracać, obracać. Dobra, to próbuję. Nie jedziemy do tyłu. Też nie jedziemy. Włączymy rozkołysanie. Do przodu. Dobra, to ja się tu troszeczkę pobawię, włączę się jak już ruszę. To są moje ślady w miejscu, w którym stałem. Tam mnie ściągnęło z asfaltu po tym śniegu. Tutaj się udało na blokadzie do tego momentu doczłapać. Trochę się wypaliło śniegu do asfaltu i podskoczył i udało się wjechać. Pod zaczyna się rąbać, a ja będę następny w kolejce. Będziemy przygotować naczepę do tego załadunku. Będziemy się ładować od tyłu, więc nie chcę popełnić tego błędu, co przy pierwszym załadunku. Dobra, mniej więcej w tym miejscu, jak się zaczyna trzecia komora, gdzieś na wysokości tej belki ma być ściana. I tak ją trzeba będzie jeszcze poprawić, zanim się zawrócę i podjadę pod rębak, ale już jest wstępnie przygotowana. No to rzućmy okiem, jak to wygląda z góry.
Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making... Operator koparki tam jeszcze poszedł liczyć metry. Na naczepie ustawiliśmy sobie już rębaka, włączyliśmy taśmę. Tak mniej więcej jest ok, tylko że już tu coś kurde maruda kombinuje. Tak będzie idealnie się sypało na ścianę, sypiemy mega górkę i zaczynamy wciągać. Po godzinie 11, 10 po 11. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś będzie dużo nagrywane, bo strasznie mnie głowa rozbolała, chyba mi zatoki przewiało. Dobra, działamy, wracam na plac i zobaczymy, co tam dalej. Przegląd, na pewno przegląd naczepy mam do jutra. Przyszedł mi SMS z biura z przypominajką. Myślę, że jak to wysypię, to pojadę sobie na przegląd. Łukasz, który właśnie przyjechał do kolejki, miał idealny timing, bo ja się skończyłem ładować. On poczekał 10 minut, aż się za planeczę rozgarnę do porządku. Przy okazji mi powiedział, gdzie ukryty jest win w tej naczepie, bo się troszeczkę z diagnostą też tego winu obszukali. Przegląd ogarnięty, zresztą cóż tu jest do przeglądania przy rocznej naczepie. Pieczątka się suszy i jedziemy ładować na tychy. No to pomalutku będziemy kończyć. Środę dostałem dyspozycję na jutro. Jedziemy jutro do lasu pod ten rębak. To nie jadę do Sławkowa na bazę. Jaworzno można powiedzieć, że mam po drodze, jadę pod dom. Tylko że zastanawiam się, gdzie stanę, bo nie wiem, czy pod marketem, pod Aldikiem jest odśnieżony parking. Ewentualnie koło galerii sobie będę musiał stanąć, zobaczę, jak to tam wygląda, żeby się nie okazało, że się muszę zawinąć i jechać jednak do Sławkowa na bazę. A przejeżdżając przez Jaworzno oszczędzę około 40-50 km jutro. Przy okazji ominę bramki na autostradzie, więc ma to same plusy. No i będę dobrą godzinkę szybciej w domu, bo zanim stąd bym dojechał do Sławkowa, przysiadł się do osobówki i wrócił do domu, to też prawie godzina czasu by minęła. Także dobrze by było, żeby to miejsce dla mnie się znalazło. No to witam. W czwartek znajdziemy się na parkingu pod marketem. Tam wieczorem jak parkowałem, to tam z tyłu koło tego mana stały jeszcze dwie ciężarówki. Ja się ustawiłem tutaj przy bandzie. Za chwilę będziemy grzać maszynę, obejdziemy tylko auto dookoła. Plomba cała. Powietrze jest, koło zapasowe jest. Zobaczymy, czy drzwi są zamknięte. Czy tu przypadkiem ktoś nie zaglądał. Się kurde klamra otworzyła. Ale to pewnie z mojej winy. Dobra. Kowadełko się otworzyło, pewnie powietrze zeszło. Tutaj koła też są, dobra, idę się tam montować do kabiny. Ale się nam mglisko zrobiło w Chrzanowie, -2 stopnie. Jest prawdopodobieństwo, że będzie go oleć. Sytuacja wygląda tak, że jeden samochód już jest załadowany. Owoc tutaj próbuje wystartować do załadunku, już się zaczyna kołysać i ja jestem trzeci. Troszeczkę mu cofnąłem, żeby mu zrobić miejsce, może do tyłu mu się uda wystartować. Owoc się tam rąbie, to ja sobie idę przygotować ścianę do załadunku. No chyba ostatnio jak to robiłem, to słabo było widać, ale lód przymarzła ściana lekko, znaczy w sensie landeka. No i tak by wstępnie na razie mogło być. Podjadę pod rębak, zajrzymy, jak to wygląda w środku i najwyżej poprawimy jeszcze raz. Dzisiaj w lesie załadowane bezproblemowo. Wracam się pomalutku na plac. Muszę jechać dookoła przez Jaworzno i na S1 i dookoła na Sławków, bo tutaj na skróty od Trzebini do Bukowna przyjechał drzewiarz tam na plac, składał drzewo i powiedział, że w tym lesie, po tych zakrętach między Bukownem a Trzebinią jakiś silos się tam położył i jest droga nieprzejezdna. Także jedziemy dookoła.
Tak jak mówiłem rano, to była taka marznąca mgła, o tą drogę tam w tym lesie dbają tak jak dbają, także mogło być ślisko. Dobra, to załadowałem tą biomasę, lecę na Katowice. Wpisałem ten adres do TomToma. Tutaj w TomTomie mam zaznaczoną wysokość 3,7. Wpisałem adres, wyszła informacja, że nawigacja nie może mi wytyczyć trasy. Bardzo fajna nawigacja. Sprawdziłem na Google Mapach, przed samym miejscem docelowej mam wiadukt 360. Z drugiej strony też jest jakiś wiadukt kolejowy, ale tamtędy w ogóle ta nawigacja tak samo nie prowadzi. Będę sobie musiał za chwilę zadzwonić do przodu do kolegów, którędy pojechali, bo na szczęście nie jestem pierwszy i nie muszę przecierać szlaku. Nazwę towaru mam wpisaną po angielsku na WZC, więc sobie musiałem zgooglować, co to ja w ogóle wiozę, ale Wam tego nie powtórzę, więc sobie tutaj przeczytam. Jest to rozdrobniona pestka owocu olejowca gwinejskiego. No, czymś takim będą palić. I tu mamy wiadukt 3,6 metra. Policja stoi. Rozlewisko wodne. Chyba jest dosyć wysoko. Skręć w lewo. Dobra, tam miałem skręcić w lewo, ale tam było zdecydowanie za ostro w lewo. Myślę, że jakbym się tak wykręcił przez te wysepki, co tam były, to jeszcze bym się bał, że tyłkiem zawdzieje te osobówki, co tam są zaparkowane. Zawiniemy się tu na rondzie i od drugiej strony sobie tam skręcę po prostu. No dobra, no i tutaj prawo skos, ale na pusto to myślę, że się już tutaj wyciągnę. Wąsko tu. Nie wiem, co tam za zakrętem, jak oho. Chyba sobie muszę bardzo pożyczyć lewego pasa. Dobra, komin już widać po lewej stronie, to już jestem blisko. No i ogarnięte, rozładowane, elegancka, super robota, taka typowo wanniarska. Wjazd na wagę, sypanie na placu, wyjazd na wagę. Gdybym się nie zakopał na tym placu, bo się sypie tak pod górkę, a jak mi został towar na ośkach, to już potem się zagrzebał na tym śniegu i miałem problem się wydrapać pod górę. Troszeczkę to czasu zajęło i tyle. Zamiast 15 minut to byłem tu 25. Dramatu nie ma, a wywrotką podjeżdża kiper góra, kiper dół i wylotka. Coś pięknego. Dobra, w tą stronę się przejechałem S1 autostradą A4. Wrócę sobie drugą stroną od 86, bo tam przy zjeździe na Jaworzno na jedynce mamy zwężenie do jednego pasa. Tam się dosyć mocno korkowało. Pojadę teraz w tą stronę. Zresztą taka godzina, że gdzie bym nie pojechał, to wszędzie będą korki. Korzystając z okazji, że i tak jeszcze nie mam przygotowanego towaru, postanowiłem, że wysprzątam sobie tam za ścianą ten towar, co się tam nazbierał z samego początku. W tym celu przyniosłem sobie 2 deseczki i zaraz Wam pokażę, jak to działa. Ja już jestem w środku tej naczepy, tu jest ta deska, która trzyma tą ścianę. Tutaj jest zahaczona o ten dzyndzel, co trzyma drzwi. Wślizgnąłem się tutaj schodkami i idziemy to posprzątać. Tu już czekają narzędzia. Przy okazji pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ta biomasa. Takie coś. Bardzo to jest twarde, to wygląda jak miał. To jest takie jak kamyczki. Dobra, idę sprzątać. No ale dobra, najważniejsze to jest posprzątać wszystko to, co znajduje się tutaj na tej blaszce z przodu, która przykrywa panele od ruchomej podłogi. Tu jest nawet świeży towar dzisiaj spod rębaka, jak mi przesypało ścianę. Dobra, działamy. Jest wszystko, trocina, kurz, pył, świeża zrębka. No i myślę, że jak to tutaj wysprzątam, wysypię to przynajmniej ze 100 kg
będę miał mniejszą tarę. No, już jest klasunia. Szybciutko stąd wyjdziemy, żeby nie tyrpnąć ściany, żeby nam głowy nie urwało. I teraz trzeba wziąć i jedziemy z nią. O, i ją chyciło. Za wysoka górka. I to, co żebym sobie pozamiatał, to właśnie sobie tam kurde wciągam. Potrzebuję drugiej ręki. Klasa. W związku z tym, że jadę jeszcze dzisiaj na Tychy, włączyłem sobie obiad w lunchboxie. Prawie się tak zagrzeje, jak zajadę na ciepłownię i podczas załadunku sobie go tam szybciutko przekąszę, jak się będę sypał na kracie. Dzisiaj w menu spaghetti. Dzień dobry, w piątek rano znajdujemy się na stacji benzynowej Orlen w Orzeszu. Tak sobie zaparkowaliśmy, obok mnie stoi Owoc. Dochodzi godzina 7 do lotu, stąd na tartach mamy około 10 minut. Za chwilę startujemy i się ładujemy. No to dojechaliśmy na miejsce, zostawiliśmy trochę przejazdu na drodze, bo tak dość wąsko jest odśnieżone. Pokażę Wam, którędy możemy wjeżdżać, bo jest opcja, że są dwa wjazdy. Możemy się cofnąć trochę do tyłu, tu się trochę bardziej zadać po tym śniegu i tu się montować w tą bramkę, tak żeby przy tym drewnie pod skosem się tam wmontować za trocinę. A druga opcja wjazdu jest po staremu, zadać się tutaj do lasu i w prawo w furtkę. Pierwsza opcja ma taki plus, że byłoby z górki cały czas, a tą bramą jak wjedziemy, to tam w środku trzeba się pod górkę zadać w prawo. Ale jest tam dosyć mocno posypane trociną, więc wybieramy chyba tą opcję bardziej wyjeżdżoną. To przy okazji w ramach walki z nudą przyszliśmy sobie z Owocem popodziwiać tego harwestera. Albo tutaj to widać, bo jest zwinięty ten chwytak z tą piłą, ale też bardzo sprytna maszynka. Owoc poszedł po samochód, będzie tu wjeżdżał na tartak. Tutaj odbywa się załadunek. Przejedzie sobie tutaj przede mnie, tu się ustawi. Ja sobie tam potem cofnę na lewą stronę, w stronę tego zielonego traktora. Troszeczkę Owoc sobie to inaczej wymyślił. Jest nie po jego, ale tak już musi zostać. Perfekto. Ja tu mam jeszcze dużo miejsca, żeby podciągnąć na załadunek ostatniej komory. Wszystko pasuje. Mi tam wszystko pasuje, Owocowi coś nie pasowało, coś tu kręcił nosem, ale dobrze wyszło. No to 13:30 kończymy. Marek już odstawiony, ja również. Miejsce dla Owoca. Pozdrawiam. Właśnie kończę montować film i właśnie sami byliście świadkami, jak pięknie zrobiłem zakończenie w tym filmie. Włączyłem nagrywanie w momencie, jak już przestałem gadać do kamery. Więc z tego miejsca serdecznie Wam dziękuję za cierpliwość i wytrwałość w tym odcinku. Wiem, że był bardzo długi. Napiszcie mi w komentarzu, w którym momencie Was znudził, w którym momencie przewijaliście, czy może wytrwaliście przez cały odcinek. Za wszystkie reakcje pod filmem serdecznie dziękuję. Zachęcam do łapkowania, komentowania, podbijania, jeśli ktoś może. Pozdrowionka, niech się darzy, hej!